Sylwester to wyjątkowy dzień w kalendarzu. Obchodzony 31 grudnia, stanowiący symboliczne zakończenie jednego roku i wyczekiwanie na nadejście kolejnego. Historia Sylwestra sięga czasów starożytnego Rzymu, gdzie obchodzono Saturnalia, festiwal w hołdzie Saturnowi, bogu rolnictwa. Był to czas radości, zabawy i odwrócenia społecznych ról. Nazwa Sylwester pochodzi od świętego Sylwestra I, papieża, który zmarł w tym dniu w roku 335. Z biegiem czasu, zwłaszcza po przyjęciu kalendarza gregoriańskiego, Sylwester stał się powszechnie rozpoznawanym zakończeniem roku kalendarzowego. Tradycje i obyczaje związane z obchodami Sylwestra różnią się w zależności od regionu, ale często obejmują imprezy, pokazy fajerwerków, śpiewanie piosenek i składanie życzeń. Jest to moment, w którym ludzie spoglądają wstecz na miniony rok, reflektując nad swoimi osiągnięciami i lekcjami, które przyniósł, a także patrzą z nadzieją w przyszłość, formułując postanowienia noworoczne. Ziemia wykonuje pełny obieg wokół Słońca w ciągu 365,4 dnia, co jest podstawą naszego kalendarza i przyczyną wprowadzenia roku przestępnego. Dodatkowy ćwierćdzień jest powodem, dla którego co 4 lata mamy rok przestępny z dodatkowym dniem w lutym. Jeśli chodzi o inne planety naszego Układu Słonecznego, to ich obieg wokół Słońca przedstawia się w następujący sposób. Merkury 88 dni ziemskich, Wenus 225 dni ziemskich, Ziemia 365,25 dnia ziemskiego, Mars 687 dni ziemskich, Jowisz 11,86 roku ziemskiego, Saturn 29,5 roku ziemskiego, Uran 84 lata ziemskie, Neptun 164,8 roku ziemskiego. Nasz Układ Słoneczny, obracając się wokół centrum Drogi Mlecznej, potrzebuje około 225 do 250 milionów lat ziemskich na jeden obieg. Od momentu powstania Ziemi, która ma około 4,5 miliarda lat, nasz system wykonał więc około 18 do 20 takich obiegów. Można zatem powiedzieć, że Ziemia jest świeżo upieczonym pełnolatkiem, osobą pełnoletnią. Wszystkie planety naszego Układu Słonecznego natomiast można powiedzieć, że obchodziły swojego własnego Sylwestra 18 do 20 razy. Życie jest coraz krótsze i coraz szybciej przemija. Przemija coraz szybciej, ponieważ większość z nas rutynowo spędza swoje życie. Mamy swój zestaw obowiązków, zestaw zobowiązań, codziennych zadań, chodzenie do pracy, opieka nad innymi, nad zwierzętami, dbanie o gospodarstwo domowe. W związku z tym, tkwiąc troszkę w rutynie, nasze życie mija coraz szybciej. Ale nasze życie mija coraz szybciej również dlatego, że każdy kolejny obieg Ziemi dookoła Słońca jest coraz mniejszym ułamkiem Twojego życia. Jeżeli masz 5 lat, każdy rok, po pierwsze, jest dla Ciebie cały czas czymś nowym. Dziecko cały czas odkrywa, więc dla niego czas z jego perspektywy leci troszkę wolniej, ale również każdy rok jest dla niego 1/5 życia. Dlatego, gdy jesteśmy w podstawówce i przychodzi czas wakacji letnich, 2 miesiące, one trwają w nieskończoność. Gdy masz 30 lat, no to każdy rok jest 1/30 Twojego życia i tak dalej, więc wydaje się stosunkowo coraz krótszy, prawda? Warto się nad tym zastanowić. Ja personalnie lubię się nad tym zastanawiać. Lubię odnosić wszystko do szerszego ogółu, do którego raczej niewielu z nas odnosi swoje codzienne życie. Na przykład, gdy jestem na siłowni i wykonuję ćwiczenie zwane plankiem, czyli deską w podparciu. Podparty na łokciach, podparty na palcach stóp, w pozycji płaskiej, trochę nad ziemią. Załóżmy, że robię to około minuty. Pewnym ułatwieniem, które znalazłem dla siebie, jest to, że dla mnie strasznie dłuży się to ćwiczenie, ponieważ jest ciężkie fizycznie. Ale w każdą sekundę, w której tkwię w planku, Ziemia pokonuje prawie 30 km na sekundę. Więc jeżeli ja wykonuję planka przez minutę, to Ziemia pokonała jakieś 1786 km. Wyobraźcie sobie. Często staram się odnosić w ten sposób, jeżeli chodzi o moje życie. Jeżeli mam jakiś problem, to próbuję sobie wizualizować planetę z oddali, Układ Słoneczny i to, że jesteśmy turbomali, bardzo małym trybikiem i że nie ma to większego znaczenia.
Siłownie bardzo często 1 stycznia są przeludnione. Oczywiście stopniowo się to wykrusza pod koniec stycznia, bo ludzie potrafią rezygnować z tych swoich postanowień noworocznych. Gdy postanawiamy robić coś od jakiegoś dnia, od jakiegoś momentu, no to bardzo prawdopodobne jest, że po prostu nie podołamy i nie wytrwamy w tym postanowieniu, wiecie. Bo jeżeli naprawdę by nam na czymś zależało, to rozpoczęlibyśmy od razu. Pamiętajcie, że nie istnieje jakiś przyszły dzień, bo przyszły dzień, gdy przyjdzie, znowu jest tym samym punktem, w którym jesteś teraz. To zjawisko przeludnionych siłowni chociaż 1 stycznia to nie, bo raczej ludzie leżą na kacu, ale właśnie 2, 3 i tak dalej, to przeludnienie siłowniane zawsze się wykrusza. To jest po prostu spowodowane tym, że my planujemy sobie jakieś osiągnięcie w przyszłości, zamiast zacząć już teraz. Nie muszę z siłowni robić ogromnego przedsięwzięcia. Nie muszę jakoś specjalnie się przygotowywać, jechać, kupować karnetów. Jeżeli naprawdę chciałbyś ćwiczyć, zacząć dbać o swoje zdrowie, to nie potrzebujesz fajerwerków sylwestrowych. Po prostu wstań w momencie, jak o tym pomyślisz. Po prostu wstań, zrób 10 pompek, zrób 10 przysiadów. Na dzień pierwszy, dzień 0, a zawsze trzeba gdzieś zacząć, jest to wystarczające, naprawdę, zaufaj mi. I z większością postanowień, tych takich planów super ambitnych, właśnie tak to powinno wyglądać. Od razu. Mały kroczek, który wykonujesz od razu. Postanowienia noworoczne raczej nie wychodzą, ponieważ jest to postanowienie, które przywiązane jest do pewnego rodzaju formy. Do formy myślowej, do jakiejś pozycji mentalnej, że w tym i w tym punkcie rozpocznę jakieś działanie, co oczywiście nie ma sensu, bo jedyny punkt, który istnieje, to jest ten obecny punkt teraz. Więc jeżeli ty już teraz nie chcesz tego robić, odpychasz to od siebie, no to raczej nie wróżę. Nie wróżę, aby ci się udało rzucić sobie ten hak do zaczepienia się gdzieś w przyszłość, ponieważ ona fizycznie nie istnieje, tak? I gdy przychodzi, to też jest teraźniejszością, więc czemu tamta teraźniejszość ma się różnić od tej twojej teraźniejszości teraz? Skoro nie wkładasz tu żadnej pracy, nie wykonujesz żadnego kroku, nie wykonujesz żadnej próby, nie potykasz się, nie upadasz, nie uczysz się, nie wyciągasz lekcji, to dlaczego, jeżeli ty już dzisiaj nie zaczniesz robić tych pompek, dlaczego masz je robić od 2 stycznia? Skoro ten sam punkt jest cały czas tym samym punktem, a jeżeli już teraz ja nie chcę, to czemu ja później mam chcieć, wiecie? No i tak to jest, od jutra zacznę, od poniedziałku rzucę palenie, rzucę picie, słuchajcie, rzucę to i tamto, nie? Dlatego konkludując, warto czasami pomyśleć o takiej perspektywie szerszej, perspektywie kosmicznej, troszkę takim zjednoczeniem ze wszechświatem, że jesteś tutaj dosłownie na chwilę, że życie leci coraz szybciej, że jesteś jednością z planetą, z układem słonecznym, że trochę szkoda życia, żeby zatruwać swoje ciało różnego rodzaju substancjami, niekorzystnymi informacjami, bodźcami. Szkoda trochę, ponieważ życie jest darem, z którego należy czerpać i czerpać teraz, w tej chwili, nie? Ale oczywiście każdy ma swoją drogę, każdy dochodzi do pewnych wniosków swoim tempem, na swój sposób i odkrywa szczęście na własną rękę. Więc życzę wam wesołej drogi noworocznej, żeby 2024 pozwolił wam być bardziej tu i teraz, w kontakcie ze swoimi emocjami, w kontakcie z kosmosem, w kontakcie ze swoją świadomością, no i żebyście byli dobrzy dla innych, bo wszyscy męczymy się w podobny sposób, przeżywamy w podobny sposób, jesteśmy tak naprawdę jednym ciałem, można powiedzieć. Także trzymajcie się, wszystkiego dobrego jeszcze raz. Zapraszam do obserwowania mojego kanału, będzie się sporo działo. Hej, trzymajcie się.